Ależ to jest klimat, kurde. Zobaczcie. He want to find nice woman from Europe. Yes, I need a nice woman from Europe. Powiem wam, że te granice na afrykańskie to jest pic na wodę fotomontaż 4842. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Psi Bufet. Jeśli macie w domu psa, zależy wam na jego zdrowiu i lubicie wygodne rozwiązania, to jest to absolutny strzał w dziesiątkę. To niezła gratka dla wszystkich właścicieli psów ceniących sobie wygodne, a przede wszystkim jakościowe posiłki dla naszych czworonożnych pociech. Świeże jedzonko dostarczane jest regularnie przez kuriera prosto pod nasze drzwi. Wielkość porcji wyliczana jest na każdy dzień w zależności od potrzeb i szczegółowych parametrów naszego pieska, które w prosty sposób wypełniamy poprzez stronę internetową przed złożeniem zamówienia. W ofercie znajduje się aż 8 smaków, takich jak kaczka czy jagnięcina oraz różnego rodzaju smaczki, które możemy dodać do zamówienia. Psi Bufet zapewnia posiłki przygotowane na bieżąco z najwyższej jakości świeżych składników, bez sztucznych dodatków czy wypełniaczy. Przywożone są do nas odpowiednio schłodzone porcje na najbliższe 7 dni, które należy przechowywać w lodówce, a kolejne tygodnie w zamrażarce. Psi Bufet zapewnia twojemu pupilowi zdrową i odpowiednio dopasowaną dietę, a tobie zaoszczędzi zbędnego latania po sklepach i kupowania nieodpowiedniej karmy. Przetestuj Psi Bufet z kodem zniżkowym Jak to daleko, dzięki któremu otrzymasz aż 40% zniżki na 2 pierwsze zamówienia. Link znajdziesz w opisie pod filmem. Witam Państwa bardzo serdecznie w odcinku numer 4. Jedziemy prosto na Helele. Helele is in Eswati language. W języku tutejszym, Eswati, moi drodzy. 30 km udało się złapać tutaj transporcik za 20 ichniejszych. How they call the name of the money in Eswatini? Lageni. Lageni. Yes. Lageni. Nie mogę, pierwszy raz w życiu nie mogę zapamiętać waluty. Lageni. Te nazwy są kosmiczne. Proszę zostawić łapeczkę, komentarz i podać odcinek dalej, żeby Sandał nie zgubił drogi do domu. Dziękuję. Słuchajcie, no teraz będziemy jechać przez takie wioseczki, jakieś markeciki lokalne. A, dojechali. Znaczy nie dojechaliśmy do punktu, do którego chcieliśmy dojechać. Nie ma opcji. Słuchajcie, to jest na słowo tak zwanego sandała jedziesz. Więc nie dojechałeś. Dojechałeś kawałeczek, jakieś 5 km. I gdzieś tam dojedziemy, no. Zaraz zobaczymy co i jak, gdzie i po co. Thank you, thank you. Kurde, hello brother. Bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur. Comment ça va? Ah, non parle français. Parle polonais. Słuchajcie, kolega mi załatwił w ogóle siedzenie. Thank you, sir. Kolega załatwił siedzenie z przodu, a żebym zdjęcia mógł robić dla was. Hello brother. Opa. Ja tak położę, bo jeszcze nie jedziemy. Chłopaki tutaj kukurydzę sprzedają. Tutaj różne owoce, warzywa, ale to tak z reguły to wygląda, moi drodzy. Tutaj mamy duży sklep. Ludzie tutaj chociaż, że mają ciężko, bo mają ciężko. Jak pomyślę sobie o królu, który, wiecie, bierze $50 milionów na utrzymanie swoich potomków i swojej rodziny całej z ich pieniędzy, to aż serce boli. Ale nikt oficjalnie nie powie przed kamerą, że król jest zły. Ja to mogę powiedzieć, w sensie, że robi im szkodę. Boją się, no. To jest małe państwo, hermetyczne państwo, więc łatwo znaleźć takiego delikwenta. Więc na takie słowa można sobie pozwolić tylko jak się jest turystą i wyjedziesz z tego kraju, po prostu. Komunikacja między lokalnymi za pomocą gwizdania. Bardzo często, ale to jest powszechne w krajach afrykańskich, że ten, kto gwizda, ten ziomek, a nie glizda. Brother, what is the price for the wood? For the stock of the wood?
You know? Around 45 to 50 rand. Like this. 10 zł za ten stos drzewa. Czyli powiedziałbym dużo. 10 zł to jest dużo. I wiecie dlaczego? Bo takim stosem to można nagotować i się ogrzać. W sumie nagotować i ogrzać się w ciągu 2 dni. Czyli 10 zł na 2 dni. Dużo. Tutaj beczki możecie kupić. To nie jest paliwo. Sztuki nowoczesnej nigdy nie zrozumiesz, tak naprawdę. Tak jak tutaj na załączonym obrazku. Co to znaczy? Nie wiem, może jakiś wojskowy, militarny obiekt? Najprawdopodobniej. No bo jak to inaczej wytłumaczyć? Next one. Max One. Yes. Nice to meet you, Max One. Yes. Max One today, my friend from Eswatini. Yes, I'm from Eswatini. He want to find nice woman from Europe. Yes, I Correct. need a nice woman from Europe. How old are you? I'm 30 years now. Ah, young guy. So, young guy. girls, if you want, he's here. Correct? Yeah, correct. Yes. Correct. You see, you have advertised. No. For free. No. I'm business minded. You business? Yes. Yes, Shutana Wuya. Yeah. I make pictures. Yes. I make the it's good. Yeah. See ya, brother. Ale mięsa. Widzieliście? Kurde. Słuchajcie, jeśli jest jakaś chętna dziewczyna na biznesmena, który kręci tutaj łódka od kurczaków, to widzieliście. Jest chłopak, 30 lat. Można przyjeżdżać. Życzku gotowe. Ty, wy ze mną dziewczyny. Wy ze mną nie zginiecie. Umówmy się. Ależ ja się tutaj czuję bezpiecznie, jakby to nie zabrzmiało, naprawdę. Ja nosa mam do tych spraw, wiecie? Bezpieczeństwa. Możecie polegać na moim doświadczeniu. Kiedy mówię, że jest ciężko, to jest ciężko. Kiedy mówię, że jest naprawdę przyjemnie, to jest przyjemnie. Eswatini ewidentnie ląduje na liście krajów bezpiecznych w Afryce. Takich naprawdę, z ręką na sandale. Wish I could solve your problems. They're stuck on my wall like neon paintings, and I'm so tired of being honest to everyone but myself. Jedziemy do Manzini. Ty, manzana to po hiszpańsku jabłko. Maize to jest kukurydza. Manzini, nie wiem co to może znaczyć. Nie mam pojęcia, nawet nie mam pomysłu. To białe, wszystko to są autobusiki tutejsze. W tygodniu to transport tutaj fantastycznie działa. Takim autobusikiem zobacz. Możesz wszędzie praktycznie dojechać, w każdą część kraju. Co jest super pomocne. Zobaczcie ile ich jest. Ja cię kręcę. O kurczę. Koniec stresu. Co to za miasto? To ja nie wiem. Ale słuchajcie, to jest klimat, no. To jest klimat taki, powiedziałbym, mało miasteczkowy. Tutaj się żyćku dzieje. To wiecie, to nie są jakieś drogie, że tak powiem, stolice, czy to administracyjne, czy to tradycyjne, tak jak byliśmy w ostatnich odcinkach. Tylko to jest po prostu miasteczko, w którym się żyje. W którym się żyje, w którym się funkcjonuje, w którym jest taniej, w którym jest wszystko na miejscu. Kurde, zobaczcie, banany po złotówce. Hello, good morning. Banany po jednym, ichniejszym, mandarynki po 2. Tu wszystko jest. Banan 20 groszy. Nieporozumienie jakieś. Ty, ja to pójdę coś sobie tutaj może zjem. Idę, bo tutaj mają dobre jedzonko na pewno. Ale targowicho, ty. Kuba Traders. Tutaj wchodzę. Zobaczmy, czy coś zjemy.
Tam ta knajpa była zamknięta. Brother, where I can buy this food? Downstairs. Koleżkę tutaj podpytałem trochę, gdzie można kupić. Zobaczcie, no centrum miasta, no zaraz pójdziemy, kupimy jakieś jedzonko. Ja bym powiedział, że tutaj jest wszystko upchnięte w takim jednym miejscu. Wszystko w ogóle, zobaczcie jak tutaj się dzieje, jak tutaj jest dużo tego. Słuchajcie, idę sobie trochę tutaj, wiecie, wcześniej się cofnę trochę i kupię jakieś jedzonko tutejsze, bo nie chce mi się, wiesz co, KFC jeść albo jakichś takich pochodnych, bo tak naprawdę już mam dość tego, no. W KFC co najwyżej to ja mogę sobie kawy się napić. Ale to jest klimat, kurde! Zobaczcie! Taka Anglia, ale wypełniona po brzegi ziomkami tutaj ze Swatili. Swazi. Ludźmi ze Swazi. To chyba tutaj będzie to jedzonko, tak mi się wydaje. A nie, to jest piekarnia, ty. To jest piekarnia, mordo. To nie. Cofka. So sorry. Where I can buy this food? Where they sell the food? A, okej. Pani tutaj... O, kolega, zobacz, jakie klapeczki robi. Jakie ładne ten z tymi symbolami Swazi. Kolega szewc. Don't worry, brother. Idziemy. Tandoor Shop i tam kolega powiedział, że w restaurancie będzie można kupić jedzonka. Ach, uwielbiam, słuchajcie. Uwielbiam takie miejsca, ale musicie wiedzieć, że w takich miejscach to w nosa można dostać. O, przepraszam. Tak, to właśnie tutaj. To właśnie tutaj jest nasze jedzonko. Co można tutaj zjeść? Ryż jest, jakiś kurczak. Tutaj jakieś takie samosy z Bliskiego Wschodu. Ale jaja. Frytki to jedzą ze wszystkim. Zobaczcie jakie ceny. Burgery po 10 zł niecałe. Ale żarcia, człowieku. Powiem tak, mój kolega z Bangladeszu, bo on ma tą Tandari restaurację, pomógł mi ogarnąć. Wołowina, ryż, sałatka, ziemniaczek. Pięknie. To, szanowni państwo, nie jest ostre, bo miałem do wyboru albo wersję ostrą, albo nieostrą i 35 ichniejszej waluty to jest mniej więcej 6 zł, 6-7 zł. Tak będzie. To jedzonko tutaj jest fantastyczne. Ja nie pamiętam, żebym ja w Afryce tak dobrze jadł jak w Lesotho, Eswatini czy w RPA. Cały czas jest dobrej jakości jedzenie. Słuchajcie, byłem właśnie w restauracji. Tam weszła pani taka starsza z takim starszym panem. Widać, że niewidomi. Usiedli. Tak pytam, no czy oni, wiesz, przyszli zjeść, czy oni tak po prostu siedzą. Ta pani mówi, że to nie są żebracy. Przyszli i no nie mają pieniędzy na jedzenie. Więc siłą rzeczy mówię, dobra, no to podejdzie pani, zapyta w Swati, w ich języku, bo starsi ludzie nie mówią po angielsku. Do tego, to ja zapłacę po prostu. No i powiedzieli, że chcieliby kurczaka, frytki. No to kupiłem dla tej pani, dla tego pana. To sobie zjedzą dobrze. Ale uszczupliło mój budżet mocno, więc dzisiaj namiot. Kurczę, widzicie, dzisiaj 100% namiot. Nie ma bata, no chyba, że karma wróci i będzie nocleg kogoś w gościnie. No, daj Boże, zobaczymy. Miasto moje, ja w nim. Ale zobaczcie, nie ma jakiegoś żebractwa na ulicach, takiego chamskiego. Nie ma. Spokój, cisza. Jakiegoś takiego cwaniactwa też nie ma. Darcia ryja nie ma.
Wszystko jest poukładane. Żeby wyjechać ze Eswatini, trzeba mieć odpowiednie dokumenty. Żeby to mieć, no to trzeba to wydrukować. Jak nie znajdę tutaj drukowania, to pójdę tam do Nissana i tam znajdę. Ale myślę, że tutaj powinienem znaleźć w tym pasażu, że mi wydrukowali. Muszę 2 strony wydrukować. Żeby wjechać do Mozambiku, trzeba pokazać konto, że masz na to pieniądze. Ja im pokażę dolary. Trzeba im pokazać, szanowni państwo, plan podróży bądź bilet wyjazdowy. I trzeba im jeszcze pokazać, ojejku, rezerwację hoteli. Pizz na wodę, fotomontaż, tak bym to powiedział, tak bym to nazwał. Thank you so much, Jimmy, for help. Lovely, nice meeting you. See you someday. Alright. Bye bye, brother. Bye. Uciekamy. Słuchajcie, Jimmy pomógł mi wydrukować te potwierdzenia. Nie wiem, czy to zadziała. Powiem wam, że te granice na afrykańskie to jest pizz na wodę, fotomontaż 4842. Ja bym to tak nazwał, bo coraz bardziej z roku na rok, wiecie, że ja już trochę podróżuję od 2013 roku, ale coraz bardziej te restrykcje dokumentacyjne się zaostrzają i to sprawia ogromne problemy, ponieważ no kto wie, co będzie za, nie wiem, 3 tygodnie. Kto wie, jaką drogą ty akurat pojedziesz. Kto wie, czy akurat zdecydujesz się jechać do Zimbabwe, czy do, nie wiem, do Malawi. Nikt tego nie wie. A oni tam proszą o taki sztywny plan, niczym z jakiejś firmy podróżniczej. Ja tego nie rozumiem, no ale trzeba się dostosować. Mówię wam, to wszystko sandałem po piasku pisane, te dokumenty. Ale cicho. Dziewczyny na tym na ławeczce sobie siedzą, czekają, a Jimmy, którego widzieliście przed chwilką w sklepie z drukiem, to jest gość, którego tata był Grekiem, dlatego też wygląda jak wygląda. Ja myślałem, że on w ogóle skąd indziej jest, a on tutejszy, tylko tata był Grek. A teraz wyobraźcie sobie, wpadam do Jimmy'ego i Jimmy do mnie mówi, że tutaj w ogóle skąd ty? Ja mówię, z Polski. A tutaj u nas na plebanii polski ksiądz pracował. I ja mówię, ty dawaj dzwonimy. Bo to wiecie, no taki zbieg okoliczności, ale okazało się niestety, że ten ksiądz tutaj z Manzani to gdzieś ze Śląska był, ale wrócił do Polski, ponieważ zdrowie mu podupadło bardzo. Ty, a może ja powinienem pójść przegrać swoje sandały w kasynie? Nie, słuchajcie, nie grajcie w kasynie. Nie grajcie w kasynie, bo to jest strata pieniędzy. O tak wam powiem. Bo to trzeba mieć naprawdę łeb na karku, żeby takie rzeczy robić. To nie dla wszystkich. Nie ma co się łudzić, to jak loteria. Nie ma co się łudzić. Słońce nisko, na jedną dłoń, więc jeszcze można szaleć tutaj. Chrześcijańskie centrum medialne. Co by to nie znaczyło, to może tam radio jakieś chrześcijańskie gra? Nie wiem. Ale jest tak przyjemnie, tak ciepło, słuchajcie, że to w ogóle nawet nie ma gadania. Postawienie namiotu to będzie sama przyjemność, tylko trzeba stąd wyjechać. To ja wam zdradziłem, gdzie jedziemy dalej. Mozambik. I to będzie ostatni odcinek z Eswatini. Ja sprawdzę, ile mam pieniędzy. 20 zł niecałe. To jest 30 zł. To ja mam 35 zł tak naprawdę. Zrujnowałem dzisiaj doszczętnie swój budżet. Aj, kurczę, powiem wam, że no nic, jakoś to będzie. Ale pani awokado niesie, mówię wam, takie bomby. Idziemy, ty. Idziemy, ależ wielkie. So big avocado, madam. Kurde, powiem wam, że... widzicie, tutaj wioseczka jest. Nie, tutaj nie ma co stawiać. Afrykański tulipan, tak zawsze nazywam te drzewa. Dobra, idziemy. Ty, musimy jakoś się przebić, wiecie co? Musimy się jakoś przebić na jakieś peryferia albo do jakiejś wioski i wtedy będzie już całkiem spoko. Ty, to jest jakaś... To mnie teraz zaskoczyło. Droga szybkiego ruchu, autostrada. Na szczęście jesteśmy w Afryce, więc
znaki obowiązują pół na pół, telefon do sandała. Chyba tędy do Sitaki. Nie mam pojęcia, mordo, co ja jestem jasnowidzem? Z zapałek mam to wywróżyć? Nie wiem, chyba tędy na to wygląda, bo to jakiś ślimak afrykański, że kurde, nie obczaisz, o co chodzi. Proszę, powinni się uczyć. Miejsce, żeby autostopowicz miał gdzie pójść, miejsce awaryjne, żeby się zatrzymać. Idealne połączenie. Jedni wlatują, ci lecą. Tutaj stanę. Dobrze jest. Powiem wam, że no może nie jest tak źle. Zaraz machnę. Może się uda, ty, na Sitakę. Ciekawe, no. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzymajcie kciuki, trzymajcie sandała. Bo ja teraz jestem roznegliżowany, to bardziej się rzucam w oczy. A tutaj aż takiej dyskryminacji jak w RPA nie ma. Więc to jest dobre. Im bardziej w Afrykę, im mniej białych, tym lepsza efektywność łapania stopa i podróżowania, bo jesteś ciekawy. W RPA biały, won. Kraj nam psujesz. A wiemy, jak jest, nie? Ale taka jest właśnie, powiedziałbym, narracja. Niestety. Dobra, łapię, ty, bo ja to taka gaduła jestem. Wiecie, o co chodzi. Ty, ja ostatnio zauważyłem, co ja mógłbym robić ogólnie, jakbym nie robił YouTube'a? No gaduła. Nie wiem, do radia. Ja bym tam w tym radiu to po prostu cały czas bym gadał. No dobrze, no, zobaczymy. Thank you so much, guys. Thank you, madam. Słuchajcie, podjechałem kawałeczek. See you Sunday. We have contact. Ja, słuchajcie, szybka akcja. Szybka akcja. Młodzi ludzie chcą sprzedawać kapustę. I tu jest kapusta. Kapustka. Patrzcie, jaka ona jest wielka, ty. Wielka kapusta. Z jakieś może 3-4 kg. Hello, sir. Tutaj mamy maratończyka, tutaj mamy sandała i tutaj mamy kontynuowanie naszej podróży. No piękna, trochę za szybko jadą, ale jakoś damy radę. Co to, pierwszy raz? Ty, kiedyś wracam w ogóle, wiecie, nie pamiętam skąd, jadę na autostradzie w Polsce. Oczywiście to nie jest odpowiedzialne. Na autostradzie w Polsce ciemno się już robi, policja się zatrzymuje. Gdzie ty jedziesz? Coś tam. Myślałem, że mandat dostanę. Nie byłem na to przygotowany. I pogadaliśmy. On mówi, nie ma problemu, podrzucimy ciebie, człowieku. Pyk, bez mandatu. Upomnienie. Pogadali i tyle. Ktoś w komentarzu napisał: kierowniku, czemu odradzasz podróżowanie tak, jak ty to robisz? Słuchajcie, no, nie ma co ukrywać, jest to narażanie życia. W niektórych częściach świata, w których się pojawiam, to nie jest normalne. To nie jest normalna turystyka. Moi drodzy, to nie jest normalna turystyka. Ja mówię, ja przestrzegam, przypominam. To decyzja należy do was. Pamiętajcie, że ja nie od dziś szyję buty, nie od dziś szyję sandały. I to, co mi przychodzi lekko i wygląda na filmach lekko, to nie znaczy, że to jest w praktyce lekkie. To wymagało czasu. I bardzo często trafiam na problemy. I staram się rozwiązywać te problemy. I te problemy czasami, wiecie, lepiej wychodzi rozwiązanie, czasami gorzej, ale to nie jest takie hop-siup. Ja nie mówię, że ja robię jakieś ponadprzeciętne rzeczy, nie. Tylko chcę was ostrzec, że to jest ryzyko ponadprzeciętne, bo to nie jest jeżdżenie do stolic europejskich krajów, spanie w hoteliku, wyjście na croissanta i kawkę i tyle. Tylko to jest bardzo często włażenie z buta, z sandała, z kamerą jeszcze, a tego ludzie nie lubią. Tego nie lubią. Włażenie z butami, z sandałami do życia lokalnych. Raz lubią, raz nie. Więc to trzeba potrafić wyczuć. Intuicja, nie? Dlatego zawsze przypominam. I nie po to, żeby was zatrzymać w domu, tylko po to, żebyście byli bezpieczniejsi. Bo czasami możecie zapomnieć o tym. Dawaj, Halina! Nie wiem, czy widać. Lokalni włażą na autostradę, też łapią. Czujecie? Mordo, ty mi tam sandała od tyłu nie przejedź. Jedziesz tak jak nie wiadomo co. Lokalni też tak łapią. Czyli zatwierdzone.
Moi drodzy, Maria, thank you so much for the lift. Appreciate the time with you. Thank you so much. Maria is from here, from Swaziland. I will speak in Polish. Maria jest ze Swazilandu tutaj. Wyobraźcie sobie, że jej mama była... Your father is from Portuguese. Tata z Portugalii, a mama ze Swazilandu. Tutaj. I teraz sobie leci pierwszy w ogóle taki autostop tutaj. Tutaj jest grandson. Tutaj z tyłu śpi sobie chłopaczek. Słuchajcie, lecimy. Koleżanka śpi, znaczy mieszka gdzieś tam, wiecie, odbija. Ja sobie zostanę tutaj na drodze i będę namiot stawiać razem z wami. O mój Boże, jaka to była zarąbista podróż z panią Marią. Nawet nie otwierająca głowę w 15 000 miejsc. Słuchajcie, to co pogadałem z nią to kosmos. Ty, życiu tutaj płynie. Powiem wam tak, ja muszę wodę kupić, żeby kurde na noc mieć i będę musiał się jakoś wydostać stąd. Żeby kurde nie przegapić snu tutaj do chłopaków. Czekajcie, jakąś wodę kupimy. Chłopaki mają tutaj sklepik. Woda kupiona. Hello brother, nothing. Woda kupiona, można iść. Pamiętajcie, nie podróżujcie w nocy, zwłaszcza w Afryce, nawet jeżeli to jest Eswatini. Trzeba teraz się przebić w tamtą stronę na wprost, tak jak widzicie, i tam wyjść do buszu. Ty, za cholerę ja już nic nie widzę tutaj. Słuchajcie, tutaj w ogóle nawet nie ma latarni, nie ma nic. I powiem szczerze, że kurde, tak słabo widać, że tragedia. Czekajcie, bo jak świecę sobie w oczy, to nie widzę. Przelazłem tutaj przez jakieś ogrodzenie. Tutaj słyszę krowy, czyli nie jest źle. To jest ewidentnie czyjeś pole. Ale powiem wam, że tutaj są te krzewy cierniowe. Ależ to jest złudne. No i tutaj mogą też być węże, nie? Trzeba uważać. Więc muszę się troszkę oddalić tutaj od towarzystwa, od drogi i sobie postawić namiot. Tak raz świecę na siebie, raz nie na siebie, żeby nie wleźć w ten cierniowy krzew. Ten krzew mi załatwił, słuchajcie, namiot mi, znaczy materac mi ostatnio załatwił. Jakiś czas temu już, no ponad rok, może nawet prawie 2 lata temu. Skubaństwo. Więc trzeba uważać, słuchajcie. Dobra, zaraz odejdziemy może jakiś kilometr, może nie cały kilometr od drogi, żeby nie przeszkadzała. I będzie spoko. Kolejny płot, ty. Ty, ale czy on nie jest pod napięciem? Weź dotknij, mordo. Weź ty dotknij. Dobra, nie pod napięciem, ty. No kurde, ktoś musiał spróbować. Afrykańska zasada mówi, że jeżeli jest płot, to też jest przejście w płocie. Tylko trzeba poszukać dobrze. Czekajcie, pójdziemy za klockami. To jest najlepsza w ogóle strategia. Pamiętajcie, tam gdzie chodzą krowy, tam jest dobra droga. To tam sandał po gówno wpadnie, ale się nie utopi. Kończymy odcinek na dzisiaj. Seria też z Eswatini zostaje zakończona. Jest to mały kraj. Na pewno można więcej pokazać. Na pewno można by było zostać tutaj jeszcze dłużej. Ale przyznam szczerze, że chyba wolę jechać dalej. Nie dlatego, że jest to kraj nudny. Jest to kraj przeciekawy, z ciepłymi ludźmi, z takim naprawdę wysokim poziomem rozwinięcia. Moim zdaniem top 1, jeżeli chodzi o Afrykę. I jak porównuję do krajów, w których miałem okazję już być, wiecie? Naprawdę tutaj wszystko się zgadza. Kultura, infrastruktura, ci ludzie są bardzo otwarci, znają angielski, można fajnie z nimi pogadać, są otwarci, robienie materiału jest przyjemne. Takie naprawdę wszystko się tutaj zgadza. Więc zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej, dajcie znać, jak ogólnie podobał wam się kraj. A ja co, rozbijam namiot, pokażę wam zaraz, jak to mniej więcej wygląda. No nie jest to jakaś najlepsza miejscowa,
ale znalazłem taką tutaj w buszu. Widzicie te światełka z tyłu? No to są światełka tutaj z wiosek okolicznych. No i tutaj z jednej strony mam trawę, tutaj jest tylko przejście tak od frontu, więc jeśli ktoś będzie szedł, to po prostu będę wiedział, że akurat od frontu idzie. Z prawej strony ciernie, krzewy, no nie da się tego przejść. Zobaczcie, jakie tutaj są w ogóle kolce. Muszę uważać, że materaca nie przebić, bo jak znowu przebije, to będzie już totalna lipa, bo tak naprawdę powietrze i tak schodzi. Więc to jest burz, no tak wygląda burz i szukanie miejsca po ciemku, więc namiot postawiony. Zobaczcie sobie, jak to wygląda mniej więcej. Cyk, tutaj tak to mniej więcej wygląda. Teraz muszę sprawdzić centymetr po centymetrze, czy nie ma jakichś igieł. Jeżeli się wbije mi teraz jakaś igła, no to wbije mi się w rękę, a nie w materac. Ręce mam dwie, a materac mam jeden, więc no muszę to po prostu sprawdzić, żeby mieć pewność, że nie przebije materaca, tak jak ostatnie mi czasy w Afryce Zachodniej, to było chyba w Senegalu, gdzieś jak w burzu spałem, niestety przebiłem to i wiecie, i to później jest bieda, bo po kilku godzinach, nawet czasami po godzinie powietrze schodzi i no i nie wyśpisz się po prostu. A tutaj zobaczcie, tutaj są jakieś kamienie, gruzy, tu są górki, to nie jest jakaś super powierzchnia płaska, więc no materac to rekompensuje, więc trzeba po prostu sprawdzić, czy nie ma igieł jakichś, czy ostrych kamieni. Tak wygląda proza podróżowania. Ogólnie powiem tak, nie polecam, zawsze szukajcie przed zmrokiem miejsca na namiot, bo tak naprawdę szukanie po ciemku miejsca na nocleg to jest jedna wielka lipa, no. No ja wyszedłem tak niecały kilometr od drogi, ale i tak ją słyszę, chcąc nie chcąc, więc no już tutaj nie wykombinuję nic, bo tam dalej są zabudowania i światła widać, że od domów biją. Możliwe, że ktoś mnie już widział, ale myślę, że nie przyjdzie, bo będą się bać, bo nie wiedzą kto, jak, dlaczego. To, że światełko chodzi w buszu, to wiecie, to chodzi. Ale myślę, że nie są aż na tyle ciekawscy, żeby przyjść i to sprawdzać. Po prostu. To co, moi drodzy, kończymy serię. Do usłyszenia, do zobaczenia w nowej serii Mozambik, jak to daleko. Zobaczymy, co tam słychać u naszych koleżków zza płota, którzy byli skolonizowani przez Portugalczyków, moi drodzy. I tutaj mamy problem. Zamiast angielskiego to mamy portugalski. Ciekaw jestem, na jakim poziomie jest mój hiszpański. Hiszpański z portugalskim trochę, wiecie, trochę mają wspólnego, więc może to mnie troszkę poratuje. No zobaczymy, no. W praktyce zobaczymy, jak to będzie z tym portugalskim, afrykański-portugalski. Komedia. Dobra, do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki, że jesteście, że dajecie dobrą energię i dobre słowo pod filmami. To jest naprawdę na wagę złota, zwłaszcza kiedy spadek energii mentalnej przychodzi do kierownika. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam z buszu, jeszcze w Eswatini, w Swazilandzie. Cześć!